Wiadomość od twojego skryby. Głębszego poznania cywilizacji starożytnych nie doświadczymy, wertując strony opracowań opisujących wielkie bitwy, wydarzenia czy biografie co znaczniejszych postaci. Chociaż najczęściej to epokowe wydarzenia zapadają nam w pamięci, a znamienite postaci figurują w naszych głowach jako te, które kształtowały rzeczywistość, to prawdziwe zrozumienie światopoglądu ludzi żyjących tysiące lat temu zapewni nam spojrzenie przez pryzmat postaw ludzi wobec różnych zjawisk czy problemów. Zbadanie chociażby skrawka rzeczywistości, jaką był los osób niepełnosprawnych w starożytności, uzupełni obraz i da nam szerszy ogląd na człowieczeństwo i zmiany, jakie zachodziły od momentu ukształtowania się naszego gatunku aż do dnia dzisiejszego. Niezależnie od tego, czy spojrzymy na cywilizację Bliskiego Wschodu, Egipt czy Grecję, wszędzie znajdujemy dowody na to, że postawy wobec niepełnosprawności są najczęściej brutalne, a z rzadka tylko partykularne postawy jednostek stanowią wyjątek od tej reguły. Ale jest jedna kwestia, która sprawia, że nasz pogląd nie ma szans na rewizję. Opisy żywotów, i to niezależnie czy osób zdrowych czy niepełnosprawnych, docierają do nas tylko i wyłącznie, jeżeli dokonali oni czynów wielkich. Pozostała część starożytnych społeczeństw najczęściej jest dla nas niema, stojąca na drugim planie, na co dzień schowana przed naszym wzrokiem. Poznać ją możemy w półsłowach, krótkich ustępach dodawanych gdzieś do dzieł starożytnych dziejopisów przy okazji. To wybieranie wisienek informacji wynika więc nie tyle z naszej złej woli, a z dostępnego materiału źródłowego, który nie ma większych szans na uzupełnienie. Uzbrojeni w tę wiedzę możemy przenieść się do Rzymu, aby sprawdzić postawy wobec osób niepełnosprawnych i prześledzić ścieżki życia, którymi mogli podążać. Secundum naturam vivere, czyli życie zgodnie z naturą, jest przynajmniej według Cycerona życiem szczęśliwym. Problem w tym, że nie tylko Cyceron, ale też inni rzymscy myśliciele byli zdania, że bycie chorym, ale też niepełnosprawnym, czy jak to określali szalonym, zdecydowanie zgodne z naturą nie jest. Inna sprawa, że przynajmniej według podejścia stoickiego nawet pozostawanie w dobrym zdrowiu nie sprawia, że jesteśmy szczęśliwi, ponieważ nie mamy świadomości, jak to jest być niepełnosprawnym, a powtóre wyzwania, które stawia przed nami życie, są odmienne, a wybory, których musimy dokonywać, tak samo trudne. Zatem najważniejsze jest zachowanie spokoju, ponieważ ten stan umysłu jest prawdziwie zgodny z naturą. Czy podejście stoickie wobec niepełnosprawności jest prawidłowe? Oczywiście nie ma na to jednoznacznej odpowiedzi, ale wybrałem stoicyzm dlatego, że jedyny znany nam niepełnosprawny filozof z okresu rzymskiego był stoikiem właśnie. Mowa tu o Epiktecie, który urodził się w Hierapolis w połowie I wieku jako niewolnik. Właściciel Epikteta torturował go oraz doprowadził do kalectwa młodego filozofa. Kiedy oprawca wykręcał mu nogę, Epiktet uśmiechał się, ostrzegając go, że jeśli złamie mu nogę, ten stanie się zupełnie nieprzydatnym niewolnikiem. I w istocie jego właściciel złamał mu nogę, która w dodatku zrosła się nieprawidłowo, wobec czego Epiktet do końca swojego życia utykał. Stoicy, a wśród nich i Epiktet, uważają, że lepiej śmiać się z nieszczęść, bo przynosi to więcej pożytku aniżeli płacz z ich powodu. I chyba rzeczywiście w tym wypadku stoicy mają rację. Epiktet bowiem niedługo potem zmienił właściciela, który pozwolił studiować mu filozofię stoicką pod nadzorem Muzoniusza Rufusa. Zatem przynajmniej wykształconym niepełnosprawnym ukojenie przynosiły maksymy takie jak ta Marka Aureliusza. Podobny bądź do skały, o które się ciągle fale rozbijają, a ona stoi, a koło niej usypiają bałwany wody. O ja nieszczęśliwy, że mnie to spotkało. Ależ nie tak, lecz o ja szczęśliwy, że chociaż mnie to spotkało, żyję bez smutku. Nie gnębi mnie teraźniejszość, ani nie boję się przyszłości. To bowiem każdemu przydarzyć się mogło, ale nie każdy potrafiłby żyć z tym bez smutku. Starożytny Rzym w ogóle uważany jest za cywilizację, w której podejście do osób niepełnosprawnych było na ogół łagodniejsze niż w innych skrawkach globu. Nie wszędzie rzecz jasna i nie zawsze, w końcu mówimy tu o imperium, którego historia jest rozciągnięta zarówno w przestrzeni, jak i czasie. Pewien fakt przypomina nam o tych zmianach. Mowa tu o rozwoju nadawania imion. Pierwotnie imiona składały się tylko z jednego członu, o czym przypominają nam legendarni założyciele Rzymu, noszący imiona Remus i Romulus. Następnie jednak wraz ze wzrostem populacji niemożliwe już było rozróżnienie ludzi jedynie za pomocą imienia. Zaczęto więc dodawać nazwiska rodowe. Wreszcie, już nie w Królestwie, a w Rzymskiej Republice, oprócz imienia i nazwiska dodawano także przydomek, co tworzyło tak zwaną trienominę. Jaki to ma związek z niepełnosprawnymi, zapytacie? Zastanówcie się więc, na podstawie jakich kryteriów tworzyliście ksywy dla swoich znajomych w dzieciństwie. Te przezwiska zawsze miały odniesienie do rzeczywistości, odnosiły się do cech charakterystycznych. Tak samo więc i w starożytnym Rzymie zwracano uwagę, czy to na specyficzny tembr głosu, kolor włosów, wreszcie niepełnosprawność. Inność nie zawsze jest zła czy gorsza, ale zawsze jest zauważana. Dlatego więc w historii Rzymu pojawiają się postacie z przydomkiem Cezar o bujnych włosach,
czy Pulcher piękny, ale na ulicach Rzymu spotkalibyśmy się także z Brutusami, czyli głupkami, oraz Flaccusami o wielkich uszach, czy Mancinusami, ułomnymi. Nadawanie przydomków, nawet tych z naszej perspektywy obraźliwych, było dość egalitarne i dotyczyło zarówno wyższych warstw społeczeństwa, jak i jego nizin. Samo istnienie przydomków, które wskazują na odmienne cechy anatomiczne, czy też pewien stopień niepełnosprawności intelektualnej, daje nam pewną sugestię, że w rzymskim społeczeństwie osoby niepełnosprawne żyły i do pewnego stopnia były społecznie akceptowalne. Nadawanie takich przezwisk było oczywiście pewną formą stygmatyzacji, ale stanowiło również wyraźny dowód akceptowania niepełnosprawnych. Nie unikniemy jednak jednej bardzo palącej kwestii, która powraca jak bumerang przy omawianiu każdej cywilizacji w kontekście niepełnosprawności w czasach starożytnych, czyli do kwestii akceptacji dziecka przez rodzinę, a konkretnie przez jej głowę, czyli ojca. Oficjalną formą włączenia dziecka do rodziny był rytuał oczyszczenia, nazywany dies lustricus. Po rytualnej kąpieli w 8. lub 9. dniu życia niemowlęcia nadawano mu imię i oficjalnie włączano do rodziny. Miało to olbrzymie znaczenie, ponieważ przed tym wydarzeniem dziecko, nawet jeżeli nie zostało porzucone wcześniej, nie było uznawane ani za członka rodziny, ani nawet za samodzielną istotę. Dies lustricus oficjalnie rozdzielał żywot dziecka od jestestwa matki. Podczas ceremonii odcinano także pozostałości pępowiny, jeśli ta jeszcze wcześniej nie odpadła. Honoru włączenia w grono rodziny rzymskiej z pewnością nie dostępowały przede wszystkim dzieci z wyraźną, czasami wizualnie nieprzyjemną lub odstraszającą powierzchownością. Niemowlęta nazywane monstrum, prodigium czy ostentum były w dość oczywisty sposób eliminowane ze społeczeństwa tuż po narodzinach. O ile pierwszy termin nie wymaga chyba dodatkowych wyjaśnień, to dwa pozostałe oznaczają omen lub wybryk natury. Narodziny takich dzieci łączono często z innymi zwiastunami zła lub nieprzychylności bogów, zatem oddawano je aniołowi śmierci w akcie ekspiacji, by do takich wydarzeń więcej nie dopuścić. Śmierć dziecka niepełnosprawnego jako przebłaganie dla bogów zdarzała się w przypadku deszczów krwi, kamieni, narodzin wynaturzonych zwierząt, wyjątkowo niszczycielskich burz z piorunami czy innych przerażających sił natury. Dzieci urodzone z wieloma kończynami, głowami czy na przykład z jelitami na zewnątrz ciała budziły oczywiście przerażenie Rzymian, jednak szczególnie okrutnie obchodzono się z hermafrodytami, czyli z niemowlętami o cechach charakterystycznych dla obu płci, głównie w zakresie narządów rozrodczych. Relacje Liviusza czy Juliusza Obsequensa dostarczają nam informacji o tym, że ludzi dwupłciowych rytualnie uśmiercano nawet gdy o ich stanie dowiedziano się na długo po ich narodzinach, czasem nawet w wieku nastoletnim. Ofiarę składano poprzez spalenie żywcem lub zapieczętowanie w trumnie i oddanie morzu. Przytoczę wam fragment Księgi Znaków Cudownych Obsequensa, który opisuje wyjątkowe wydarzenia w roku 93 przed naszą erą. Pośród całej plejady dziwnych zjawisk kilka informacji dotyczy właśnie takich przypadków. Sowa została złapana w świątyni Fortuna Equestris i zginęła w rękach męża, który ją złapał. W Fezule słychać było ryk z ziemi się wydobywający. Chłopiec urodził się z niewolnicy bez otworu w genitaliach, przez który mógłby przypływać mocz. Znaleziono kobietę z 2 zestawami genitaliów. Na niebie widać było pochodnie. Byk przemówił. Rój pszczół osiadł na dachu prywatnego domu. W Volaterre rzeka płynęła krwią. W Rzymie mleko spadło z niebios. W Arretium znaleziono 2 hermafrodytów. Kura z podwórka urodziła się z 4 łapami. W wielu miejscach uderzyły pioruny. Odbyła się ceremonia przebłagania. Ludzie ponieśli ofiary na przebłaganie dla Ceres i Prozerpiny. 27 dziewcząt oczyściło miasto, śpiewając pieśni. To nie tak, że przesądy dotyczące dzieci niepełnosprawnych były obecne wyłącznie w niewyedukowanej części społeczeństwa. Nakaz pozbawienia życia dziecka niepełnosprawnego regulowało nawet prawo. Choć Dionizjusz z Halikarnasu twierdził, że już w pierwszych latach od założenia miasta na ojca był nakładany obowiązek wychowania męskiego potomka oraz pierworodnej córki, a ponadto zakaz porzucenia dziecka do 3. roku życia, to istniał także przepis o zabijaniu dzieci zdeformowanych. Niepodporządkowanie się tym zasadom skutkowało dotkliwymi karami. To prawo rezonowało później w następnych iteracjach rzymskiej legislacji. 4. tablica ze sławnego zestawu 12 tablic zawierała bardzo jednoznaczne instrukcje dla ojca, co należało zrobić ze zdeformowanym dzieckiem. Władza paterfamiliasa była olbrzymia, nie musiał on się nikomu tłumaczyć, ani też pokazywać nikomu swojego dziecka. W praktyce więc dziecko nawet nie musiało być niepełnosprawne, by ponieść śmierć z ręki ojca, który w majestacie prawa był panem jego życia. Prawo to zostało zniesione dopiero za rządów pierwszego ochrzczonego cesarza, Konstantyna, prawie 8 wieków po jego ustanowieniu. Największe szanse na przeżycie miały dzieci niepełnosprawne urodzone, co chyba nie dziwi w dobrze sytuowanych rodzinach.
Bogaci, w przeciwieństwie do biednych, mogli liczyć na ekspertyzę i opiekę medyczną. Claudico po łacinie oznacza utykać. Co ciekawe, imię Klaudiusz nosi czwarty cesarz Rzymu, który właśnie od wczesnego dzieciństwa utykał na jedną nogę. Współcześni historycy uważają, że Klaudiusz cierpiał na mózgowe porażenie dziecięce. Tę diagnozę postawiono w oparciu o takie symptomy jak trudności w mówieniu, jąkanie czy ślinienie się. Ponadto chorował na świnkę, przez co był głuchy na prawe ucho. Rodzina trzymała Klaudiusza z dala od życia publicznego i społecznego. Szczególnie dużo pogardy przyszły cesarz miał doznać od swojej babki oraz matki, które nazywały go idiotą czy też monstrum zaczętym, ale niedokończonym przez naturę. Po Klaudiuszu nie spodziewano się wielkich czynów, a i on sam nie wykazywał większych ambicji politycznych. Trzymał się raczej w cieniu, studiował język etruski, co zaowocowało nawet napisaniem przez niego słownika etrusko-łacińskiego. Niepełnosprawność Klaudiusza w tym wypadku paradoksalnie okazała się jego błogosławieństwem. Ze względu na lekceważące traktowanie go, nigdy nie był celem politycznych intryg czy zamachów. Jednakże w wyniku zamieszania politycznego po śmierci Kaliguli został obwołany cesarzem. I dopiero wtedy zaczęły się problemy. Klaudiusz nie umarł co prawda od razu, ale nie stało się to także z przyczyn naturalnych. W tym wypadku śmierć osobie niepełnosprawnej nie przyniósł ojciec, a żona, otruwając cesarza grzybową potrawką. Skoro już wiemy, co mogło spotkać osobę niepełnosprawną urodzoną w znamienitym rodzie, zastanówmy się teraz nad żywotem tych, których los wrzucił na zdecydowanie trudniejszą ścieżkę. Jeśli dziecko nie zostało zabite przez swoich rodziców, mogło również zostać porzucone na ulicy czy publicznych śmietniskach, na których umierało z głodu, zimna czy też pożarte przez zwierzęta. Takie postępowanie było powszechne i preferowane, nie tylko ze względów ekonomicznych, ale jak już wcześniej ustaliliśmy, także religijnych. Jednym ze sposobów pozbycia się dziecka było wywiezienie go na jedną z wysp Tybru, na którym to wzniesiono świątynię Eskulapowi, bogowi lecznictwa. Wbrew pozorom w rzeczonej świątyni dzieci ani też inni niepełnosprawni czy chorzy, których tam porzucano, nie otrzymywali pomocy, a nawet jeżeli to w bardzo ograniczonym zakresie. Zwożono ich tam tylko i wyłącznie po to, by pozbyć się ich z ulic miasta. Świątynia Eskulapa zdecydowanie nie była więc centrum pomocy osobom chorym, a raczej miejscem, które dziś nazwalibyśmy umieralnią. Niepełnosprawni umierali najczęściej przez zaniedbanie lub pozostawienie na pewną śmierć przez rodzinę. Czasami mógł ich spotkać los niewiele lepszy niż sama śmierć. Nie tylko po ulicach Rzymu, ale także w miejscach takich jak świątynia Eskulapa bywali ludzie spod ciemnej gwiazdy, którzy łakomym okiem patrzyli na porzucone niepełnosprawne dzieci. Jeśli tylko widzieli w tym swój interes, przygarniali ich jako niewolników celem sprzedaży lub dla celów rozrywkowych, o czym za chwilę. W starożytnym Rzymie bowiem najpopularniejszym zajęciem niepełnosprawnych było paranie się żebractwem. W pewnych okresach w Rzymie funkcjonowały nawet żebracze przedsiębiorstwa. Niepełnosprawni niewolnicy wystawali na rzymskich trotuarach, żebrząc na pożytek swoich właścicieli. Do takich firm zaprzedawano zwłaszcza niewidome dzieci. Osoby ociemniałe miały w takich organizacjach pozycję uprzywilejowaną, a jeśli dodatkowo wyróżniały się umiejętnościami wokalnymi czy recytatorskimi, mogły liczyć na doskonałe wyniki i zadowolenie swoich właścicieli. Ze ślepotą wiąże się ciekawa anegdota. Jako że ten rodzaj niepełnosprawności miał według starożytnych myślicieli sprzyjać pogłębieniu ludzkiego poznania, zdarzali się ludzie, którzy samodzielnie odbierali sobie wzrok. Wśród takich ludzi miał się rzekomo znaleźć filozof, Demokryt z Abdery. Z urodzenia Grek co prawda, natomiast jak wiemy kultura grecka i rzymska wielokrotnie się w swojej historii przeplatają. A co do rozrywki, to posłuchajcie fragmentu Moraliów Plutarcha. W Rzymie trafiają się ludzie, którzy lekceważą sobie malowidła, posągi, a nawet na Zeusa wystawionych na sprzedaż urodziwych chłopców i kobiety, a spieszą na targ osobliwości, przyglądając się osobnikom beznogim, krótkorękim, mającym troje oczu lub strusią głowę i dopytując się, czy się gdzie nie urodziła dwoista postać dziwoląga tworząc kształt. Ale jeśli by ktoś te osoby ciągle przyprowadzał do takich widoków, rychło by spowodowały one przesyt i mdłości. Tak samo ciekawi życiowych błędów, splamionego honoru rodzin, jakichś win i wykroczeń w cudzych domach, niech sobie przypomną, że poprzednie odkrycia nie przyniosły im żadnego zadowolenia ani pożytku. W rzymskich elitach panowała swego czasu chorobliwa fascynacja deformacjami osób niepełnosprawnych. Patrycjusze kupowali sobie nierzadko takie osoby jako swego rodzaju maskotki, a trzymali je w warunkach nie lepszych niż zwierzęta. Posiadanie zdeformowanego niewolnika było formą okrutnej mody.
Makabryczności temu ludzkiemu zoo dodaje fakt, że niewolników, zwłaszcza tych niepełnosprawnych intelektualnie, prawo nie chroniło wcale, co mogło i na pewno prowadziło do różnych dewiacji i tworzyło z nich ofiary nie tylko brutalnych tortur, ale także nieograniczonych relacji seksualnych. Dom Patrycjusza, w którym nie było kilkoro niepełnosprawnych o dziwnej powierzchowności czy przymiotach ducha, był passé. Na ucztach czy bankietach jedynym zadaniem takich ludzi było pokazywanie się i poddawanie się poniżeniu oraz upokorzeniom biesiadników, celem zapewnienia im rozrywek. Szczególne miejsce w hierarchii osób niepełnosprawnych, podobnie jak w wielu innych kulturach, zajmowały osoby niskorosłe. To właśnie je nabywano, by powierzać im następnie poufne i odpowiedzialne zadania. Do tuz rzymskiego świata, które były w posiadaniu Karła, zaliczamy nie tylko wspomnianego wcześniej Klaudiusza, ale także Nerona, Domicjana czy Tyberiusza. W naszej trzyczęściowej podróży śladami niepełnosprawności prześledziliśmy rozwój postaw społecznych wobec tego zjawiska, a także same kryteria pojmowania niepełnosprawności, wreszcie losy kilku osób. Musimy jednak pamiętać, że pomimo rozwoju zarówno ekonomicznego, jak i narodzin filozofii czy humanitaryzmu, we wszystkich cywilizacjach starożytnych dominowało prawo selekcji naturalnej i społecznie akceptowalna dyskryminacja wobec osób niepełnosprawnych. Stereotypy, stygmatyzacja czy samo pojmowanie istoty niepełnosprawności funkcjonujące w społeczeństwach starożytnych miały potem rezonować w następnych epokach i przetrwać jeszcze długie, długie lata. Moje filmy powstają dzięki patronom. Dziś serdecznie dziękuję Ewie oraz Szuwaksowi. Jeśli interesują Cię materiały powstające w Skryptorium, rozważ pozostawienie subskrypcji.